Cześć, dzień dobry. Dzisiaj opowiem Wam o swoich zmaganiach z uzyskaniem tak zwanego kinowego obrazka na analogu. Jak wydaje mi się wielokrotnie już wspominałem na kanale, moim ulubionym gatunkiem zdjęć są zdjęcia, które wyglądają jak stopklatki wyciągnięte z hollywoodzkiego filmu. Dlatego na przykład bardzo lubię zdjęcia Gregorego Crewdsona. I takie zdjęcia mają wiele składników. Oczywiście jest to przemyślana inscenizacja, scenografia, oczywiście światło jest ogromnie ważnym elementem, ale też środkiem stylistycznym, który wspomaga to wrażenie kinowości, jest też panoramiczny format zdjęcia. Sposobów na uzyskanie takiego panoramicznego obrazu jest wiele. Można oczywiście kupić sobie słynnego Hasselblada X-Pana, który kosztuje straszliwe pieniądze. Można próbować to robić z tańszymi aparatami analogowymi, które są w stanie robić takie panoramiczne zdjęcia, no ale one maskują zdjęcie, mają kiepską jakość, no i generalnie to są zwykle takie tanie plastikowe aparaty. Można oczywiście też przecinać sobie to zdjęcie w postprodukcji, ale to wymaga ogromnej wprawy i wyobraźni, żeby wiedzieć, jak to nasze zdjęcie zrobione w standardowym formacie 3:2 zostanie przycięte już po fakcie. Jakiś czas temu wpadłem niemalże w obsesję uzyskania takiego panoramicznego, kinowego obrazka na analogu. Wpadł niemalże w obsesję uzyskania panoramicznego obrazka na analogu. I wpadłem na pomysł, że na pewno przecież da się zamontować do analoga obiektyw anamorficzny. Obiektywy anamorficzne charakteryzują się tym, że ich przednia soczewka jest cylindryczna zamiast owalnej, takiej standardowej, w związku z czym obraz rejestrowany przez taki obiektyw jest kompresowany w poziomie do rozmiarów takiej zwykłej klatki na taśmie filmowej i potem, kiedy odtwarza się na projektorze przez podobnie anamorficzny obiektyw, to on znowu jest rozszerzany do pełnej szerokości, w związku z czym uzyskuje się taki obraz o proporcjach nie 3:2 takich standardowych, czy 4:3, tylko na przykład 2:4:1 albo coś takiego, czyli że jest o wiele szerszy niż wyższy. Obraz uzyskany na takim anamorficznym obiektywie ma kilka cech, które w jakiś sposób kojarzą nam się właśnie z takim dużym hollywoodzkim kinem. I to jest przede wszystkim ten szerokoekranowy format, to są też poziome flary, bardzo często intensywnie niebieskie, to są zniekształcenia nieostrości, które zamiast okrągłe to są owalne, takie zniekształcenie baryłkowate obrazu, to się chyba tak nazywa. No i właśnie. Kombinowałem, jakby tu zrobić, żeby taki właśnie obraz uzyskać na aparacie analogowym. Bo są obiektywy do aparatów cyfrowych anamorficzne, które jeszcze chwilę temu były absurdalnie wręcz drogie i nikt poza studiami produkcyjnymi nie był sobie w stanie pozwolić na kupno takiego obiektywu. Od pewnego czasu to się zmienia, te obiektywy stają się coraz tańsze. Natomiast w dalszym ciągu to jest całkiem duża inwestycja, a poza tym one mają mocowania do aparatów cyfrowych, a nie do analogów. Oprócz prawdziwych obiektywów anamorficznych są też anamorficzne adaptery, które się montuje z przodu obiektywu i one przekształcają zwykły obiektyw właśnie w obiektyw anamorficzny. I są też na samym dole tej drabinki cenowej obiektywy służące do wyświetlania w kinie właśnie takiego obrazu anamorficznego. Takie projektorowe obiektywy anamorficzne występują oczywiście do formatu 35 mm i do formatu 16 mm i paradoksalnie najbardziej pożądane są te do formatu 16 mm, ponieważ są mniejsze, wygodniejsze w użyciu, a ich jakość wcale nie jest gorsza od tych do 35 i można spokojnie je stosować na cyfrowych, nawet pełnoklatkowych aparatach, które zresztą najczęściej też mają opcję, żeby kręcić w formacie Super 35. Te do formatu 35 są wielkie, ciężkie i niepraktyczne w użyciu, w związku z tym są najtańsze. W taki oto sposób w moim arsenale obiektywów pojawiła się bestia, czyli ISCO Göttingen Kiptar 2 razy. To 2 razy, bo rozciąga obraz 2 razy. To jest vintage'owy obiektyw anamorficzny właśnie stosowany do projektorów, w związku z czym
On nie ma żadnego mocowania takiego standardowego typu M42 czy coś takiego, ale znalazłem na eBayu właśnie egzemplarz, który został już przez kogoś zmodyfikowany. Coś tu było skracane na tym obiektywie, został dorobiony, wydrukowany w 3D też taki kołnierz, żeby wygodnie można to było zamocować na jakimś systemie właśnie z rurkami, co jest bardzo przydatne, bo ten obiektyw waży jakieś 2 kg sam w sobie. No i właśnie z tyłu jest gwint chyba 49 mm, który pozwala na to, że mogę zamocować obiektyw odbierający, bo te obiektywy do projektorów wymagają jeszcze normalnego obiektywu, który będzie tak naprawdę zbierał ten anamorficzny obraz i prowadził go na film albo matrycę aparatu. I tutaj w zestawie jako obiektyw odbierający przyszedł Pentacon 50-1.8, bo też należy pamiętać, że nie każdy obiektyw odbierający się nada do tego celu. To musi być obiektyw zwykle od 50 w górę, 85, ponieważ jak podepniemy tutaj zbyt szeroki obiektyw, na przykład 28, to po prostu większość z naszego zdjęcia to będzie czarna winieta właśnie obiektywu tego anamorficznego. Kiedy zacząłem kombinować, jak to wszystko podpiąć, żeby działało z jakimkolwiek aparatem, to byłem bardzo wdzięczny za ten pierścień i za to mocowanie do rurek, bo żeby cały zestaw jako tako był użyteczny, to musiałem zamontować go na całym rigu. Gotowy zestaw do robienia zdjęć wygląda w ten sposób. Czyli najpierw mamy anamorficzny obiektyw z projektora, potem przez przejściówki łączy się z obiektywem odbierającym, no i tu jest aparat. Żeby przetestować, jak to wszystko działa, założyłem do aparatu najpierw rolkę testową Lomography Color Negative 400 i ruszyłem na pierwsze testy. Już ta pierwsza testowa rolka uświadomiła mi, dlaczego takie rozwiązanie jest powiedzmy w miarę sensowne cenowo. Po pierwsze, oczywiście gabaryty i ciężar całego zestawu. Po drugie, dopasowywanie wszystkich przejściówek, jakichś pierścieni, wysokości aparatu i tak dalej, żeby to wszystko działało. Po trzecie, dużym problemem jest ustawianie ostrości, ponieważ ten obiektyw z projektora, on ma swój własny pierścień ostrości, które tutaj akurat mi bardzo ciężko chodzi, i trzeba ostrość na tym obiektywie i ostrość na obiektywie odbierającym zgrać tak, żeby one celowały w tą samą odległość. Wymaga to ogromnej wprawy, której ja jeszcze nie miałem, a poza tym nawet jeżeli faktycznie trafi się w najbardziej optymalny punkt na obydwu obiektywach, to ta ostrość wciąż zwykle nie jest zadowalająca. Oczywiście o wiele łatwiej jest, kiedy ten obiektyw odbierający ustawimy sobie na jakąś przesłonę typu 11, ale wtedy tracimy sporo z tego charakteru anamorficznego obiektywu, ponieważ oczywiście nasza głębia ostrości jest większa, w związku z czym ostrość obrazu jest lepsza, ale te fajne anamorficzne rozmycia w tle oczywiście też są słabsze. Te obiektywy do projektorów oczywiście były konstruowane z myślą o kinowym formacie Super 35, który nie jest pełną klatką 35 mm. W związku z czym, kiedy robimy zdjęcia na właśnie pełnej klatce na analogu, to nie tylko widzimy obraz ściśnięty w poziomie, ale jeszcze on ma potężną winietę, bo po prostu widzimy w obiektywie brzegi tego anamorficznego obiektywu. Na początku, żeby nabrać wprawy w kadrowaniu i w wyobrażaniu sobie, jak ta ramka będzie wyglądać, zanim zrobiłem zdjęcie na analogu, to podłączałem tutaj aparat cyfrowy, który miał na sobie zewnętrzny monitor i na tym monitorze miałem nie dość, że obraz rozciągnięty, to jeszcze przyzoomowany tak właśnie, żeby pokazywał mi tylko już faktyczną ramkę. I po tym, jak sobie sprawdziłem, jak ten obraz będzie wyglądał na aparacie cyfrowym, to robiłem zdjęcie na aparacie analogowym. Potem oczywiście to zdjęcie trzeba w postprodukcji po zeskanowaniu przyciąć i rozciągnąć i dopiero wtedy uzyskujemy taki obraz, jaki miał być.
Po drodze pojawiło się jeszcze sporo różnych komplikacji, na przykład to, że jak kręci się pierścieniem ostrości na obiektywie odbierającym, to jego długość się zmienia, w związku z czym aparat nie może być zamocowany na sztywno, żeby mógł sobie jeździć tam i z powrotem po szynie i tak dalej, i tak dalej. Kiedy nabrałem już wprawy w używaniu tego całego zestawu, to przyszła pora na właściwe filmowe zdjęcia. A wiadomo, jak zdjęcia mają być filmowe, to wybór jest oczywisty. Muszą być na filmie CineStill 800T, który, jak wiadomo, jest Kodakiem w przebraniu. I uzbrojony w taki zestaw najpierw zrobiłem trochę testów w domu. Potem ruszyłem w miasto nocą, przy czym robienie zdjęć na takim zestawie było naprawdę powolne i dość mozolne. A teraz dzięki uprzejmości mojego chlebodawcy firmy MPB korzystam ze studia, które mamy do dyspozycji i ustawiłem tutaj scenkę właśnie z ISCO Göttingen Kipfer i pozuje dla mnie Claudia, która jest bardzo zdolną fotografką. Na dole podam tag do jej Instagrama. No i zobaczymy, jak ten obiektyw sprawdzi się w tym setupie. 3, 2, 1. A na koniec zrobiliśmy jeszcze w domu parę portretów z Ewą. Ogólnie rzecz biorąc, całe doświadczenie szukania tego obiektywu, dowiadywania się, jak to wszystko działa, dopasowywania całego zestawu i uczenia się, jak robić te zdjęcia, żeby jako tako wyglądały, było na pewno interesujące i rozwijające, ale w dłuższej perspektywie używanie takiego zestawu jest zbyt toporne i niewygodne, żeby faktycznie dało się na tym robić zdjęcia, które też nie mają wystarczająco dobrej jakości. Dlatego kolejnym krokiem w mojej wielkiej przygodzie ku uzyskaniu anamorficznego obrazu na analogu jest zmodyfikowany Helios 44. Ale to jest temat na inny odcinek. Dzięki i do zobaczenia następnym razem.